Witam Perkun. Film instruktażowy dla metody zagęszczonych pozycji liczb i tabeli pewniaków z wykorzystaniem programu Miliarder Lotto w loterii Eurojackpot. Rozpoczynamy od wejścia w częstości. W tej zakładce ustawiamy bazę losowań na pełną. Na niej pokażę, w jaki sposób przygotować liczby w tak zwanej tabeli pewniaków. Przede wszystkim po ustawieniu statystyk, tak jak jest pokazane na filmie, przechodzimy do tabeli pewniaków. Jak Państwo tutaj mogą zauważyć, w tabeli pewniaków przy opcji ostatnich dwóch liczb, czyli pewniaków ze wszystkich losowań pierwszego i drugiego, mamy liczby 49 i 20, czyli dwie pierwsze, które są wymienione w statystykach dla pełnej bazy losowań. One są dobierane na zasadzie bieżącego czasu oczekiwania, który musi być powyżej 8 losowań, plus oczywiście ilość wystąpień we wszystkich losowań. Musi być ta ilość wystąpień najwyższa. Tutaj mamy odległości czasowe, ile czasu dana pozycja nie wystąpiła. Teraz dla przykładu przechodzimy do tabeli dla 100 losowań. Tutaj mamy też wykorzystanie odległości 8 losowań minimum w ustawieniu. Jest to oczywiście odległość oczekiwania na wystąpienie i tu takimi elementami, takimi czynnikami charakteryzują się dwie liczby 17 i 34. Oczywiście w zależności od tego, która jest wyżej z liczby, jest ona pierwszą liczbą, a ta druga jest po prostu liczbą drugą. Dodatkowo jest liczona tutaj odległość od ostatniego pojawienia się tego typu opcji. I oczywiście tutaj jest jeszcze pokazane, w jaki sposób jest ustalany pewniak dla 30 losowań. Tutaj mamy troszeczkę mniejszą przyjętą bazę czasu oczekiwania na 4 losowania tylko. I w tym wypadku mamy dwie liczby 6, 12, które mają takie czynniki, czyli że minimum 4 losowania nie wystąpiły. Plus oczywiście osobno są liczone odległości, ile taka sytuacja nie miała miejsca. Dodatkowo jest tabela z wyszczególnionymi ostatnimi odległościami wejść danego pewniaka. Teraz Państwu pokażę, w jaki sposób po uzupełnieniu losowania z poprzedniej loterii Eurojackpot, w jaki sposób są te wyniki aktualizowane. Przede wszystkim tutaj sprawdzamy, jak widać, jedna liczba z wylosowanych weszła, jest to liczba 20, co oznacza, że w tym wypadku ta odległość tutaj z 40 zmienia się na 1, a 20 nam tutaj zniknie za chwileczkę i za tą 20 będziemy mieli kolejną liczbę. Ostatni rekord jest wpisywany w polu ostatnie rekordy. Odległość zmienia się na 1, czyli aktualną odległość oczekiwania. Oczywiście są wpisane jest kolejne wejście z ostatnich 10 wejść. Pozostałe wejścia są oczywiście przesunięte o jeden poziom. Także tak to w tej chwili wygląda. Jest to tabela przygotowana przed wpisaniem aktualnych typów. Dla ułatwienia kasuję poprzednie typowania. W tej chwili pokażę, w jaki sposób przygotować aktualną tabelę pewniaków. Wchodzimy z powrotem w statystyki częstości. Najpierw sobie oczywiście aktualizujemy poprzednie losowanie.
Wyniki poprzedniego losowania wpisujemy zgodnie z tym, co było przedstawione w filmie wcześniejszym na temat obsługi miliardera Lotto. I po zaktualizowaniu wyników możemy przejść do uzupełniania poszczególnych tabeli. Oczywiście wchodząc ponownie w zakładkę częstości pod statystyką, ustawiając na powiedzmy wszystkie losowania na początek. Tu jak widać pierwsza liczba jest w tej chwili z największą odległością i ilością wystąpień. Jest liczba 49, bieżący czas oczekiwania 13, czyli jest powyżej 8. I drugą liczbą jest liczba 34. Najpierw sobie oczywiście wpisujemy tą 49. Następnie sobie wpisujemy tą liczbę drugą, czyli 34. I w ten sposób mamy zaktualizowaną tabelę dla pewniaka z wszystkich losowań. Teraz przechodzimy do kolejnej statystyk częstości przy 100 losowaniach wstecz i na podobnej zasadzie szukamy bieżącego czasu oczekiwania powyżej 8, tak jak jest tutaj zaznaczone. Taki warunek spełnia liczba 49 o odległości 13, czyli ponownie mamy liczbę 49, tym razem przy 100 losowaniach wstecz. I następną liczbą jest tutaj z odległością 10 bieżącego czasu oczekiwania liczba 17, która jest drugą liczbą w tak zwanej tabeli pewniaków. Teraz przechodzimy do opcji 30 losowań. I szukamy tutaj ustawienia bieżącego oczekiwania minimum 4 losowania. Tu mamy już pierwsze dwie liczby wyszczególnione, są to liczby 6, 12, także tutaj się akurat one nie zmieniły. Obie mają w tej chwili odległość 5, ale to jest oczywiście odległość statystyczna częstości, natomiast odległość rzeczywista tabeli pewniaków to jest 3 i 4. Także w ten sposób wygląda uzupełnienie tabeli pewniaków. Tu sobie zmieniam zawsze datę, żeby mieć już ustawione na kolejne losowanie, żebym wiedział, co zostało zaktualizowane, i przechodzę do aktualizacji zagęszczonych tabel pozycji liczb zimnych i gorących. Liczby gorące to oczywiście te tutaj przy czerwonej kolumnie. Dodaję sobie dodatkową kolumnę, żeby móc wpisać wyniki z poprzedniego losowania. Tu jeszcze może pokażę Państwu poprzez usunięcie poprzedniego losowania, czyli przed poprzednim losowaniem, jak to wyglądało w tabeli, skąd się wzięły te liczby. Tu przykładowo dla pełnej bazy losowań mamy od 49 w dół liczby 49, 20, 34, 35, 7, 18 i tak dalej, i tak dalej. I na podobnej zasadzie są spisane liczby w tabeli zagęszczonych pozycji liczb. One są po prostu przepisane z tabeli częstości do właśnie tutaj elementu, gdzie są te liczby. Oczywiście trzeba zawsze dokładnie sprawdzić po wpisaniu liczb, czy tam nie ma jakichś błędów, bo też się czasami zdarzają i wtedy po prostu trzeba te błędy poprawić, tak żeby mieć faktyczne wyniki. Mamy tutaj w sumie 50 liczb podzielone po 25, jako 25 pierwszych to są gorące tak zwane liczby, 25 kolejnych to są liczby zimne. One są wpisane z podziałem właśnie na te dwie części i po wpisaniu ich możemy sobie przejść do wstępnej analizy danej tabeli.
Oczywiście w ten sam sposób są tworzone tabele dla 100 i 30 losowań wstecz. Sposób wpisywania czy też uzupełniania danych w tabeli wygląda tak, jak jest pokazane na filmie. Ja sobie na czerwono zazwyczaj zaznaczam w pozycji dystansu trafienia określonych liczb, czyli tak jak tutaj mamy 7, 11. Tam zgodnie z numerami, które po prostu zostały wylosowane 20, 21 i 29 w miejscach, gdzie jest dystans, po to, żeby po prostu później ten dystans sobie wpisać w kolumnę kolejnego niejako losowania. Także tutaj mamy zaznaczone kolejne trafienia, zarówno w tabeli zimnej, jak i gorącej. I po uzupełnieniu trafień w kolumnie dystans przechodzę do wpisania tych trafień do przygotowanej dodatkowej kolumny z numerem 8 w dół. Dla ułatwienia zawsze wpisuję od dołu w górę, żeby się po prostu nie pomylić, wyłapując w ten sposób kolejne liczby, tak jak jest tutaj pokazane. Od razu sobie zaznaczam też kolor, żeby mieć ułatwiony sposób graficzny przeglądania trafień. Także w moim wypadku akurat od 1 do 10 to są kolory, poza jedynką, którą w tej chwili mam w kolorze takim turkusowym. Pozostałe to jest od 2 do 10, do 9 właściwie to są zielone kolory. Od 10 do 14 to mam takie bardzo jasny żółty, czy też właściwie taki pastelowy prędzej. Potem już mam typowo żółty kolor, pomarańczowy i różne odcienie brązowego aż do czerwonego. W ten sposób sobie oznaczam kolejne trafienia w danej kolumnie i po oznaczeniu oczywiście tych trafień mam łatwiejszy sposób graficzny na spojrzenie przy analizie na kolejne losowanie. Po uzupełnieniu w kolumnie już kolorystycznie tutaj tych wszystkich liczb mogę oczywiście sobie spojrzeć na podobieństwa do poprzednich losowań oraz oczywiście robię sobie uzupełnienie w kolumnie głównej, czyli zwiększam losowania o jeden dodatkowy kolejne losowanie, czyli tutaj sobie dodaję wszędzie jedno losowanie, a zaznaczone na czerwono trafienia mają numer 1, czyli dopiero niejako startują w kolejny etap zbierania swojego dystansu od momentu poprzedniego trafienia. Oczywiście tu wszystko też musi być zrobione bardzo szczegółowo, żeby nie popełnić błędu. Potem to sprawdzone po raz kolejny, czy wszystko się zgadza i dopiero po sprawdzeniu uzupełniam numery liczbowe, co za moment pokażę, jak to robię. Oczywiście tam, gdzie mogę, to od razu sobie czerwone zaznaczenia zaznaczam z powrotem na kolor automatyczny, czyli na czarny.
Wszelkie zwiększone ilości dystansowe sobie też oznaczam konkretnym kolorem, tak żeby mi to podpowiadało liczby, pozycje liczb, na które powinienem zwrócić większą uwagę. Następnie oczywiście, tak jak już pokazywałem wcześniej, przed wprowadzeniem nowego numeru losowania, ustawiam sobie pełną bazę losowań w programie Miliardy Lotto. Przesuwam na jedną stronę, żebym mógł sobie uzupełnić aktualne dane, czy też właściwie sprawdzić, jak się zmieniły liczby na określonych pozycjach. Jak widać, tutaj od razu mamy na pozycji 3. i 4. zmienione dwie liczby. Doszła 7, 34 wchodzi poniżej, potem jest 35 i tak dalej, i tak dalej. Na tej zasadzie są te typy uzupełniane, tak żeby miały aktualną, faktyczną wartość, taką samą jak w częstościach w programie Miliardy Lotto. Tu oczywiście na filmie pokazuję bardzo szczegółowo, w jaki sposób to jest robione. Podobne operacje wykonuję dla pozostałych zakresów liczb, czyli dla 100 i 30, co też tutaj pokażę tak przykładowo, jak to wygląda. Oczywiście też na czerwono są trafienia zaznaczone, potem identycznie jest kolumna dokładana i te liczby są oczywiście wpisywane i zaznaczone określonymi kolorami. To jest tak szczegółowo pokazane, żeby Państwo złapali, na jakiej zasadzie jest to wszystko wykonywane. Także proszę sobie szczegółowo obejrzeć, na jakiej zasadzie ja tutaj te liczby uzupełniam, gdyż jest to oczywiście podstawowa zasada tejże metody, żeby wszystkie dane były dokładnie uzupełnione i identyczne z danymi w częstości w tabeli w programie Miliardy Lotto.
Po zakończeniu aktualizacji wszystkich tabel, oczywiście przechodzę sobie do mapy losowań. Jest to takie zawsze pierwsze spojrzenie, żebym wiedział, od jakich liczb powinienem cokolwiek zacząć tutaj z analiz. I zaczynam od spojrzenia na najbardziej wyszczególnione liczby w tabeli pewniaków. Tutaj mamy akurat liczbę 49. No i oczywiście wymieniam kolejne liczby, tak wychodzi z odległości aktualnych, czyli 17, potem 34, akurat tutaj mamy jako powtórkę przyjętą, 12 i 6 i wszystko sobie klasycznie odnotowuję w notatniku i mogę niejako zacząć analizy w tabelach zagęszczonych pozycji liczb. Teraz bardzo istotna sprawa. Analiza w takiej tabeli zagęszczonych pozycji liczb jest wielopoziomowa. Przede wszystkim należy spojrzeć na powtarzające się pozycje liczb, ich odległości, a także na specyficzny sposób wchodzenia tychże liczb. Także w pierwszej kolejności staram się znaleźć możliwe opcje, które mogą wystąpić z tytułu tego, że coś takiego podobnego już miało w przeszłości miejsce, a następnie analizuję określone pozycje w samych kolumnach dotyczących dystansu liczb. Także jak tutaj widać, są takie układy graficzne typu schody, typu jakieś podbudówki na zasadzie kilku odległości pomiędzy trafieniami. Przede wszystkim najważniejsza dla mnie rzecz na początek to sprawdzenie, ile poprzednio weszło liczb gorących i zimnych. No i na tej podstawie ustalenie sobie, w której tabeli, czyli w gorącej czy w zimnej, będzie więcej liczb w kolejnym losowaniu. Tutaj poprzednio mieliśmy akurat na przykładzie 4:1. Patrząc na wcześniejsze sposoby wchodzenia, no jest duże prawdopodobieństwo, że może być koło 3 liczb gorących, 2 zimnych, albo odwrotnie, na przykład 2:3. Oczywiście to są tylko takie przypuszczenia. Tutaj 100% pewności nie ma, ale przeważnie się to pokrywa z rzeczywistymi trafieniami. Jest to o tyle dobra podpowiedź, że po prostu wiemy, ile mniej więcej liczb należy wybrać w danej tabeli liczbowej. Oczywiście to wszystko sobie porównuję też do mapy losowań, żeby tutaj mieć ewentualne podpięcie, też na przykład ze względu na odległość faktyczną w mapie losowań. Tutaj przykładowo mamy liczbę 35 wyszczególnioną 20 z uwagi na tak zwane powtórki pozycyjne. Także możliwość powtórnego wystąpienia liczby 20. Te wszystkie niuanse muszą być przeanalizowane przy doborze liczb właśnie przy pomocy tejże tabeli. Tak więc porównując wszystkie te liczby do wyłapanych liczb w tabelach zagęszczonych pozycji liczb, dopiero podejmuję decyzję, czy daną liczbę użyję, czy też nie. Tak więc powtórki pozycyjne to jest pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Oczywiście te powtórki nie dzieją się przy każdej liczbie, one się dzieją przy którejś
Też czasami eliminuje liczby tak zwane powtórkowe, że mają mniejsze szanse w tej chwili na tak zwaną powtórkę pozycyjną, a biorę pod uwagę na przykład liczby, które miały jakąś odległość w tabeli losowań, tak jak tutaj jest na przykład 14. Tak więc każdy element układanki jest bardzo ważny do ostatecznej oczywiście decyzji. Następna sprawa, którą biorę pod uwagę, to kolory pozycji liczb. Tutaj mam akurat w przypadku zagęszczenia żółtego dwie liczby związane z takim zagęszczeniem. Z uwagi na to, że takie zagęszczenia według tej tabeli pojawiają się co jakiś czas, jest pewne prawdopodobieństwo, że na przykład, tak jak tutaj jest liczba 34, pojawi się z tego tytułu, ewentualnie 37, z uwagi na to, że tutaj mamy dość zbliżoną pozycję do ostatniego wejścia takiej pozycji żółtej. Oczywiście 100% pewności nie ma, to jest tylko na razie jeden element akurat w tej tabeli, którą biorę w tej chwili pod uwagę, czyli ze wszystkich losowań. Kolejna rzecz, tak zwana mocniej zagęszczona liczba, tutaj akurat 7 jest na tej pozycji, z tym, że 7 jest akurat powtórką liczby z poprzedniego losowania i tutaj też trzeba wziąć pod uwagę możliwość takiej powtórki. Tutaj jest taka możliwość z uwagi na odległość od poprzedniego takiego powtórzenia się. Jak widać na mapie losowań, taka opcja jest możliwa. Kolejny element, tak zwane liczby pomiędzy liczbami mocnymi. Nie zawsze zagęszczenia wchodzą, czasami wchodzą właśnie liczby słabsze, znajdujące się pomiędzy zagęszczeniami. Tak jak tutaj przykładowo jest na przykład w pozycji takiej liczba 6. Oczywiście to wszystko musi być porównane z pozostałymi tabelami i na końcu wyszczególnione tylko te opcje, które są teoretycznie najpewniejsze, czyli występują na przykład w kilku tabelach. Ja tu sobie wyszczególniam wszystkie możliwe pozycje, które mogą wystąpić. Natomiast oczywiście ostateczne decyzje podejmuję po analizie każdej takiej tabeli. Tu zaznaczam te największe zagęszczenia, czyli tak jak jest tutaj w tabeli gorącej 7, a w tabeli zimnej mamy nawet liczby czerwone, czyli jeszcze dłużej czekające pozycje na wystąpienie. Jak widać, tutaj mamy różne rekordy wchodzenia od 45, 40, 41. Także można spojrzeć, jak wchodzą liczby co jaki czas mniej więcej. Tutaj akurat była 45 w tej dziesiątce losowań, która jest aktualnie uzupełniana, więc jest szansa, że być może któraś z czerwonych liczb też się pojawi. Pytanie oczywiście, która, to też wszystko wymaga przemyślenia, zastanowienia się nad tym i ewentualnie przyjęcia tej liczby, która jest najbardziej możliwa.
Wszystkie spostrzeżenia oczywiście automatycznie notuję, bo te rzeczy, które mogą wypaść za chwileczkę spod naszej uwagi, lepiej mieć zapisane z tego tytułu, że za chwileczkę możemy o nich zapomnieć, a i tak trzeba będzie do nich wrócić po analizach w innych tabelach. Tutaj jak widać były różne sytuacje z wchodzeniem graficznym liczb. W tej chwili mamy takie na przykład podobieństwo do schodów wchodzenia, ale przede wszystkim tutaj ważne są zagęszczenia, te pozycje, które się znajdują w punktach, które być może będą punktami pozycyjnymi, które po prostu wejdą w danym losowaniu. Tak, tutaj widać na przykład liczba 4 jest też pomiędzy liczbami mocno zagęszczonymi. Tutaj nad liczbą mocno zagęszczoną jest liczba na przykład 30, która też ma szansę wystąpienia. I to też patrząc oczywiście na tabelę losowań, ale wszystkie definitywne i kompleksowe analizy dopiero po przeanalizowaniu w ten sam sposób wszystkich trzech tabel. Tu jest tylko przykładowo pokazane, jak ja do tego podchodzę. Tutaj mamy kolejną liczbę 23, która też się znajduje w takim luku. Dość istotnym 26 jest w bardzo dobrej pozycji, chociaż była poprzednio tak zwany replay pozycyjny, ale może się zdarzyć to po raz trzeci na tej samej pozycji. Tak więc te liczby są do kolejnego analizowania, do późniejszego analizowania po wypisaniu wszelkich możliwych sytuacji, opcji, zdarzeń. Jak widać tutaj też mamy pewną odległość od liczby żółtej, więc któraś z liczb żółtych może też się pojawić. Tu podejrzewam na przykład liczbę 8, 29 z uwagi też na specyficzne odległości. Co prawda 29 mamy znowu tutaj jako powtórkę, więc ma mniejszą szansę teoretycznie, dlatego tutaj ze znakiem zapytania sobie ją zostawiam. To też będzie analizowane w późniejszym czasie. Przejście na podobnej zasadzie do kolejnej tabeli, też analiza liczb pomiędzy, analiza graficzna, analiza zagęszczeń, kolorystyczna, czy ewentualnie któreś z kolorów bardziej nie powinny się w tej chwili pojawić. Te wszystkie zależności mają mnie naprowadzić na właściwy wybór 5 liczb, które się pojawią. Ja co prawda zawsze podaję 10 liczb, bo wybór samych 5 liczb jest niezwykle trudny. Natomiast jak mamy trochę większą ilość liczb, zawsze jest szansa, że w tej większej ilości liczb ta nasza piątka może się pojawić. Także też na podobnej zasadzie tabelę dla 100 losowań analizuję, sprawdzam sobie kolorystycznie szanse, na przykład w tej chwili wydają się szanse brązowej opcji na wejście. Tutaj też akurat w tej opcji mamy pewniaka 49, który jest wyszczególniony, więc jest szansa na to, że liczba 49 nam się pojawi. Oczywiście to trzeba porównać później do kolejnych tabel, natomiast tutaj na początek sobie po prostu tą liczbę zapisuję i ją notuję do późniejszego porównania do innych tabel, do innych pozycji liczb, gdzie ta liczba też występuje, tak jak na przykład tutaj jest ciekawa sytuacja i wygląda na to, że 49 po samych odległościach i sposobie bycia w danej tabeli ma sporą szansę na wejście, ale to jest na razie taka wstępna analiza, wstępne podejście bez definitywnej decyzji, że faktycznie ta liczba wejdzie. I na podobnej zasadzie tutaj też w tabeli przy 100, przy 30 i oczywiście przy wszystkich
liczbach sobie sprawdzam. Także oczywiście przechodzę potem do kolejnych liczb, sprawdzam sobie te kolejne na zasadzie powtórek pozycyjnych, powtórek liczb. I oczywiście wszystko odnotowuję, każde spostrzeżenie jest odnotowane. Tutaj taka zasada schodów na przykład, czy może zaistnieć po raz trzeci, czy też nie, czy będzie raczej inne wejście innego typu. Jak widać 47 już gdzieś też była, także jest to też możliwe, że taka liczba wystąpi. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby cały czas na bieżąco kontrolować te liczby z tabelą, z mapą oczywiście losowań, wybierać te najbardziej optymalne możliwe, a odrzucać te, które logicznie wydają się mało prawdopodobne. Tak więc z grubsza w ten sposób wyglądają moje analizy na tychże tabelach. Najważniejsze to oczywiście opcja porównania, kiedy mamy już wymienione wszystkie liczby w każdej z tabel, wszystkie możliwe spostrzeżenia, wtedy podejmujemy decyzję, które z liczb należy odrzucić, które zostawić, które przyjąć jako te nasze najpewniejsze, no i ewentualnie próbować jeszcze ewentualnie gdzieś z jakąś inną metodą porównywać, czy ta liczba występuje też z jakiegoś innego tytułu, ale akurat tutaj mamy na tyle dużo elementów w tych tabelach, że jest szansa wyszczególnienia tych liczb, które będą miały największą optymalną możliwość na wejście. Na filmie oczywiście staram się pokazać bardzo obrazowo, które liczby obserwuję, na jakich zasadach, także proszę dokładnie śledzić wszystko to, na co klikam, co pokazuję, które elementy, czy to są elementy pomiędzy zagęszczeniami, czy to jest element liczby tak zwanej czerwonej, czyli mocno zagęszczonej, czy to jest powtórka pozycyjna zaznaczona jako RP, czyli replay pozycyjny. Także oczywiście na samej mapie losowań staram się porównywać to. Nie jest to prosta sprawa znalezienie dokładnych typów, natomiast dużo tutaj nam pomaga właśnie sam sposób graficznego zapisu tejże tabeli. Jak widać, niektóre pozycje po prostu się aż powtarzają co jakiś czas, takie same numerycznie nawet, więc można się nawet tutaj pokusić o postawienie w ciemno danej pozycji o takim samym poziomie na przykład dystansu. Ale to są oczywiście rzeczy, wszystko do przemyślenia, do przeanalizowania, porównania, bo tu nie chodzi o jedną tabelę, tylko chodzi o porównanie danych ze wszystkich 3 tabel. Nadmienię tylko, że oczywiście moje typy faktyczne mogą się troszeczkę różnić od tutaj symulacyjnej wersji pokazanej w tym filmie instruktażowym, ponieważ
Są brane przeze mnie też i inne czynniki, które akurat tutaj nie wchodzą w instruktaż, związane na przykład z sieciami neuronowymi. Także moja definitywna, moje definitywne typy mogą wyglądać troszeczkę inaczej, aczkolwiek nie sądzę, żeby się aż tak bardzo dużo różniły. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę powodzenia oczywiście.